Witam dzisiaj o poranku. Czy polskie dane okażą się złe? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do bezpłatnego kursu online dostępnego tam na dole w opisie i w komentarzu, poświęconemu temu, jak inwestować na giełdzie. Andrzej Stefaniak. Czy polskie dane okażą się złe? Zaczynamy maj na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych i na polskich aktywach. Początek maja to jest okres ograniczonej zmienności. Już coś się dzieje na polskich aktywach, o czym będzie za chwilę. Natomiast początek miesiąca to zawsze jest moment publikacji ciekawych danych makroekonomicznych, które pokazują nam bieżący stan koniunktury. I już wczoraj podczas sesji amerykańskiej poznaliśmy wskaźniki ISM dla sektora przemysłowego, dla Stanów Zjednoczonych. Te dane mają oczywiście ogromną wartość. Jak widzimy tutaj, cały czas wskaźnik jest poniżej poziomu 50 punktów, który rozgranicza strefę recesji od strefy ożywienia gospodarczego. Tak jakby na wykresie wyglądało, że tendencja spadkowa, niestety negatywne zjawiska cały czas trwają w amerykańskiej gospodarce. Natomiast dane były ciut lepsze niż zakładały prognozy i może to być zwiastun lekkiego optymizmu, jeżeli chodzi o sytuację koniunktury w amerykańskiej gospodarce. Dzisiaj poznamy dane dotyczące zamówień fabrycznych. Te dane mają także znaczenie, ponieważ odnoszą się one do tego, co faktycznie dzieje się w przemyśle, jakie są zamówienia i będziemy także śledzić rozbieżność w tym, jakie dane są, a prognozami, które były wcześniej zawarte. Natomiast należy także pamiętać, że dzisiaj będziemy poznawać wskaźniki PMI dla różnych krajów i będziemy je porównywać oczywiście ze Stanami Zjednoczonymi, a to także może być wskazówka ku temu, w którą stronę rynki na poszczególnych kontynentach mogą iść. Jednak dzisiaj dla Polski najciekawsze będą te dane, które poznamy o godzinie 9. Na samym początku sesji na rynku kasowym w Polsce, na GPW, poznamy dane dotyczące wskaźnika PMI dla sektora przemysłowego za kwiecień, czyli najbardziej to są bieżące dane. Widzimy, że mediana prognoz pokazuje 47,9, a najwyższa prognoza to 49 punktów. Więc każde odchylenie od prognoz, a zwłaszcza pokonanie skrajnie optymistycznego albo pesymistycznego wariantu tej prognozy, będzie odczytane przez rynek jako forma dyskontowania różnego rodzaju scenariuszy, które kreśli gospodarka. No i rynek powinien moim zdaniem zareagować klasycznie. Jak widzimy na wykresie, według wskaźnika PMI dno cyklu koniunkturalnego na przemyśle miał miejsce w okolicach przełomu trzeciego i czwartego kwartału w poprzednim roku. No a teraz, gdyby się okazało, że dane są takie jak prognozy, mielibyśmy do czynienia z lekkim zawahaniem, zatrzymaniem pozytywnej tendencji, która od pół roku była tworzona. Dlatego też moim zdaniem każdy odczyt, który pokaże, że tendencja na wskaźniku PMI jest korzystna, czyli mamy do czynienia ze wzrostem, czyli moim zdaniem każdy odczyt powyżej 48,5 punkta będzie odczytany jako element wskazujący, że polska gospodarka wydźwiga się na przemyśle z dołka koniunkturalnego i że te dane, które pokazały się, są lepsze, ponieważ sygnalizują optymistyczne zjawiska w polskiej gospodarce, a to oczywiście rynek musi zdyskontować, ponieważ on dyskontuje zatrzymanie pozytywnych tendencji i oczekiwanie na to, co się dalej wydarzy. Dlatego też bądźmy bardzo wyczuleni na to, co się po godzinie 9 stanie, czy polskie dane okażą się złe, a może polskie dane okażą się dobre. Moim zdaniem wskaźniki PMI mają potencjał ku temu, żeby wywołać mocną zmienność na polskich aktywach. Natomiast jestem ciekawy, czy tendencja optymistyczna zostanie na polskich aktywach zachowana. Ostatnie dane o inflacji dały nam impuls do kupowania polskich obligacji, dlatego też moim zdaniem dzisiaj na samym początku maja, handlując polskimi aktywami, zobaczymy, czy polskie obligacje mają potencjał i szansę na bardzo szybkie złamanie tegorocznych minimów na rentowności w okolicach 5,70, ponieważ jeżeli tak by się stało, otwiera się przestrzeń do następnej fali hossy na polskich papierach w reakcji na dane o inflacji, które pokazują wyraźne procesy dezinflacyjne
oraz w oczekiwaniu na to, że te procesy dezinflacyjne pozwolą na obniżki stóp procentowej w końcówce 2023 roku. Polskie obligacje, które spadają na rentowności, na chwilę obecną wskazują, że faktycznie tak się rynek nastawia, natomiast dzisiaj na samym początku miesiąca możemy także zaobserwować przepływy, comiesięczne przepływy, takie malutkie strojenie okienek na polskich obligacjach, to co także nam może zasugerować, w którą stronę chce ruszyć rynek. I teraz ta największa ciekawostka o tym, jak mała płynność podczas majówki, kiedy nie ma generalnie inwestorów z naszego kraju na rynku, kiedy rynek jest sterowany przez przede wszystkim za granicę, co się wczoraj wydarzyło na rynku krajowej waluty, ponieważ doszło wczoraj do mocnego, wyraźnego odreagowania przeciwko polskiej walucie. Co prawda nie powstały żadne sygnały, które mogłyby tam powiedzieć i zasugerować, że faktycznie złoty odwraca tendencję niezwykle korzystną z ostatnich tygodni, jednak będziemy patrzeć, czy te wczorajsze zachowanie krajowej waluty i na euro złotym, i na dolar złotym jest to bardzo wyraźnie widoczne, będzie kontynuowane, ponieważ jeżeli na małej płynności będziemy świadkami kontynuacji tych tendencji, to oczywiście sygnał będzie jednoznaczny, że część inwestorów, zwłaszcza zagranicznych, stara się tutaj realizować swoje pozycje i w takiej sytuacji może być to zachęta do kontynuacji w kolejnych dniach, a rynek w takiej sytuacji będzie także miał taką wskazówkę, że tutaj chce utworzyć ekstremum i boi się czegoś, co może się wkrótce wydarzyć. Dodatkowo, jeżeli okaże się, że dzisiejsza sesja na GPW przynosi nam spadki, przynosi nam odbicie od styczniowych maksimów, że świeca, która się będzie budowała dzisiaj, będzie miała czarny korpus, to moim zdaniem szanse na to, że warszawska giełda papierów wartościowych wejdzie w korektę spadkową, będą bardzo wyraźnie rosnąć. Dlatego też ta dzisiejsza sesja moim zdaniem ma znaczenie, chociaż teoretycznie powinna być na małym obrocie, na niewielkiej aktywności. Mamy po prostu czekać na to, co się wydarzy. I czy tak się stanie, to jest jeden z tych ciekawych pytań na dzisiejszą sesję, czy polskie dane okażą się złe i czy faktycznie tak zostaną one zdyskontowane przez giełdę papierów wartościowych i odwrotnie, czy dane, które okażą się dobre, nie są już czasem uwzględnione przez wyceny spółek na warszawskim parkiecie. I z danych makroekonomicznych mamy jeszcze dzisiaj kwietniowe dane o inflacji dla całej strefy euro. Tutaj widzimy, że mediana prognoz pokazuje nam na lekki wzrost. No ale co dalej, to zobaczymy, jak zmienią się prognozy co do inflacji na kolejne miesiące, czy faktycznie przede wszystkim core inflacja zacznie się zmniejszać, ponieważ moim zdaniem decyzja, która w tym tygodniu będzie w Europie, czyli Europejski Bank Centralny zadecyduje o skali podwyżki stóp procentowych, bazując na tych informacjach o inflacji, czy ona potwierdza, czy też nie te tendencje, które wcześniej obserwowaliśmy w gospodarce. Dlatego też te dane, które poznamy dzisiaj przed południem, będą miały takie duże znaczenie. No i drodzy Państwo, i w tym miejscu zachęcam do specjalnych materiałów edukacyjnych, które zapewniają nam i pozwalają lepiej zrozumieć rynek. One są tam podlinkowane w opisie i w komentarzu, dotyczą tego, czy giełda jest w obliczu widma recesji, jak inwestować na giełdzie oraz ten bardzo interesujący raport dotyczący jak inwestować w sztuczną inteligencję. Zachęcam do tych materiałów, ponieważ one naprawdę pozwalają nam rozszerzyć wiedzę na temat tego, jak funkcjonują teraz rynki finansowe. A co teraz słychać na różnych klasach aktywów? Na amerykańskich obligacjach nic nowego się nie dzieje, jednak to, że nie udało się dotrzeć do ostatnich minimów, moim zdaniem zwiększa prawdopodobieństwo, że rynek spróbuje wybić górą na rentowności tych amerykańskich papierów. Co jest ciekawe, następny wykres pokazuje, jakie jest nastawienie inwestorów co do przyszłości na miesiąc w przód dla rentowności amerykańskich obligacji. No jak widzimy, pierwszy raz od bardzo, bardzo wielu miesięcy, bądź też od samego początku tworzenia tych badań, inwestorzy już nie nastawiają się na to, że za miesiąc rentowności będą wyżej, a to jest sygnał wskazujący na zmianę sentymentu dla amerykańskich papierów. To jest pewnego rodzaju ciekawostka. Nie udaje się utrzymać także euro-dolara nad poziomem 1,10. Jeżeli rynek wyjdzie z tego kanału wzrostowego, który widzimy na wykresie, to będą to sygnały zachęcające, by wieścić jakąś
korektę na rzecz amerykańskiego dolara i może rynek krajowej waluty bazować w sytuacji, kiedy euro-dolar zacząłby wyraźnie spadać, byłaby szansa na jakąś korektę przeciwko krajowej walucie, więc dla rynku złotego także to, co się dzieje teraz na euro-dolarze, ma duże znaczenie. Testujemy maksima sprzed paru tygodni na parze dolar do jena, no i będziemy patrzeć, co się tutaj dalej będzie działo, natomiast spadki na amerykańskim, czyli spadki na euro-dolarze plus wzrosty rentowności amerykańskich obligacji byłyby czynnikiem zachęcającym dodatkowo do tego, żeby obserwować wzrosty pary dolar do jena. No i znowu nie udało się przebić poziomu 4200 punktów na indeksie Standard & Poor, czyli będziemy patrzeć na początku miesiąca, czy rynek nastawia się na wybicie nad ten poziom. Pamiętamy, że jutro mamy Fed, w czwartek mamy ECB, a w piątek mamy super ważne dane z rynku pracy, dlatego też największe emocje na rynkach światowych dopiero przed nami, a to jest tylko taka przygrywka, takie przygotowanie pod te super istotne wydarzenia, które już od jutra będą miały miejsce. Giełdy w Azji próbują optymizmu, może z wyjątkiem Chin, więc taki decoupling najważniejszych parkietów cały czas ma miejsce, natomiast jak widzimy względem piątkowego zamknięcia niewiele się tutaj dzieje w Chinach, dlatego też moim zdaniem giełda papierów wartościowych może dzisiaj w Warszawie rozpocząć sesję od tylko lekkiego cofnięcia, ale oczywiście także te dane makroekonomiczne z Polski mają tutaj bardzo duże znaczenie i one mogą ustawić nam sentyment w pierwszych minutach po godzinie 9 na indeksie WIG20. Wielką siłę cały czas reprezentuje indeks DAX i tutaj będziemy również obserwować, monitorować, co się dzieje względem popytu na ryzyko na całym świecie oraz patrzymy także, jak zachowują się surowce. Na złocie mamy typową konsolidację, opory są ładnie zarysowane tuż nad poziomem $2000, a wsparcia są testowane na naszych oczach w okolicach 1970 punktów. Po prostu pozostaje czekać na wybicie, a zachowanie ceny srebra znowu zaczyna mocniej potwierdzać znaczenie górnego ograniczenia kanału wzrostowego, który ma wiele miesięcy historii, dlatego też wygląda na to, że rynek surowcowy, ponieważ jeżeli dodamy do tego miedź i dodamy do tego ropę naftową wskazuje na to, że surowce mają ochotę na jakąś korektę spadkową. Czy one dobrze wyczuwają spadki indeksów giełdowych? Przekonamy się już za parę godzin, za paręnaście godzin, za parę dni, ponieważ dane makroekonomiczne mogą nam bardzo dużo tutaj namieszać. I na koniec Bitcoin. Bitcoin, który także nie poradził sobie z poziomem $30,000. Wracamy poniżej 28 tysięcy nawet dolarów, a w takiej sytuacji te dolne ograniczenie konsolidacji, którą widzimy na wykresie, mogą być te minima testowane i na chwilę obecną jest to scenariusz bazowy. Zobaczymy, jak będzie. Myślę, że ciekawa sesja przed nami. Pomimo ograniczonej płynności na warszawskim parkiecie rynek może naprawdę reagować, zwłaszcza że jutro nie ma sesji na GPW, więc od razu po dzisiejszej sesji na warszawskim parkiecie będziemy się przygotowywać na otwarcie po Fedzie i oczywiście część inwestorów może panikować, część może dodatkowo kupować, dlatego zapowiada się także końcówka sesji na warszawskim parkiecie niezwykle emocjonująco. No i zobaczymy, czy polskie dane okażą się złe. I na samym końcu jeszcze raz zachęcam do tych specjalnych materiałów, które rozszerzają nam wiedzę. One są podlinkowane na dole w opisie i w komentarzu o tym, czy giełda w obliczu widma recesji wytrzyma, jak inwestować na giełdzie. To jest ten drugi kurs online dotyczący tego, żeby zapoznawać się z terminologią i z tym, co warto wykorzystywać na GPW, zwłaszcza jeżeli nie mamy dużego doświadczenia. Przypominam, że te materiały są podlinkowane tam na dole w opisie i także w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Dzisiaj życzę dużej, dodatniej stopy zwrotu i pozdrawiam. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj,
a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.